And we are live. Hello, hello, hello. Look at her pretty nails. They hold up. And you already have the first Polish hello. Cześć. Witam. Witamy Was wszystkich. Belinda wróciła ze Stanów, z warsztatów i dzisiaj mamy znowu sztukę artjournalowania i będziemy sobie pracować w żurnalu. Wydaje mi się, że będą jakieś szyciowe motywy się działy. Możecie nas oglądać na Facebooku Sztuki Zdobienia, ewentualnie na YouTubie. O, i Beata wita nas. Hello, Beata. Hello, Sue. Hello, Karen. Okay. I did the opening, and I said that I suspect that we will do a sewing theme. You know me too well. Because I was paging through while you were talking. I like to do not matching pages necessarily, but okay, this one was a double page just because of the nature. The stencil was too big to make it one page, but I like to kind of do a theme. And so even though this one isn't really matching, it still was working with similar techniques. And yes, that one I have a sewing theme and I have sewing stamps out, and I'm going to put this one on the back of my journal because I have this stencil out. Ooh. Okay, I will look for the products and translate. Więc słuchajcie, oglądaliśmy już Artjournale na pierwszym spotkaniu i zrobiłam playlistę, jest zalinkowana w opisie. I Bela nie tylko lubi mieć jakiś motyw przewodni dla całego żurnala jako takiego, to jeszcze te strony sąsiadujące lubi, jak ze sobą pasują. One nie muszą być konkretnie identyczne, chodzi tylko o to, żeby dla niej, w jej głowie miało to sens i żeby według niej to pasowało, więc dzisiaj będziemy pracować na szyciowych motywach i zaraz Wam zalinkuję wszystkie produkty. Okay, so I'm going to start off by working with this journal. I don't work straight onto the pages because the paper is too dark. I work on watercolor paper, and I buy that at Action. Yeah. So it's 300 GSM watercolor paper. Okej, więc tak, w tym żurnalu, ponieważ on ma takie sztywne strony z papieru kraft, zamiast pracować bezpośrednio na stronie, to Bela pracuje na osobnych kawałkach papieru i tutaj akurat jest actionowy papier akwarelowy. Do samej akwareli nie jest najlepszy, ale do mix media całkiem nieźle się sprawdzi. Tak naprawdę może być to jakikolwiek papier, zwłaszcza jeżeli planujecie go zakrywać. Okay, and I am using, it's the low tack masking tape that you can find at the hardware store or at the art store.
just to mask off the areas that I don't want my gesso to be going through just now. Okej, więc tak, ponieważ te maski są bardzo, bardzo delikatne, więc do maskowania używamy małolepnej taśmy malarskiej i taką taśmę z niską przyczepnością. Ona naprawdę bardzo, bardzo mało się klei i można ją bez problemu dorwać. Można też zastąpić to ewentualnie jakąś taśmą washi. Chodzi tylko o zakrycie tych otworków, z których nie chcemy, żeby nam się odbił wzór. Tutaj widzę, że celujemy w manekina bez napisów. Do you have more words in Polish than English? Because you always talk much longer than me. Because, I can talk for England. In Polish. And Poland and entire Europe. And I'm adding tips and tricks like that. If somebody doesn't have the low-tech tape... I heard you can use washi tape, yes. My Polish guessing is getting good. Okay, who else have we got in the house? I'm missing, we've got Sue and Karen. You saying hello to them? Oh, that's... Yes, and we have quite a bit of people on Sztuka's Facebook, but they are sitting quiet, so I assume that it's illegal transmission, during the work time. Okay, so I am now happy with that, except I've got one little X up there I want to mask off. And so that you can see, because it's going to be difficult to see on the white, I'm going to have the c'est la vie, I'm going to have the dress form. I'm not going to use these ones, but I'm going to use the X's and the tape measure. Okej, czyli jednak, słuchajcie, napis zostaje, ale są wymaskowane wszystkie rzeczy po bokach, czyli border. Za momencik wrzucę Wam linka do szablonu, bo cały czas go szukam. Napis c'est la vie, czyli takie jest życie, tak mi się wydaje, też zostawiamy. No najważniejszy chyba będzie manekin, ale zobaczymy. Ja już poszukuję szablonu, dopiero co mi gdzieś śmignął. Okay, so I'm using the sponge dabber and I'm going to, you can see I've done it before. I just use the lid to get the paint even and not too much. Okej, więc tak, używamy pędzelka gąbkowego, też są dostępne w sztuce i trzeba stapować nadmiar, żeby nie było za dużo produktu na gąbeczce, bo wtedy też nie wyjdzie nam ładny wzorek. And it's wanting to stick to everything, so it's just being annoying. I keep searching for the stencil because I found a different one, very similar. This could be an old one. I don't have the number. I didn't have the number on it. It doesn't have packaging in my set. I'm pretty sure that I saw it today somewhere because I went through. I did check for it. I always check that because I wanted to use. The problem is that there are so many stencils. There's these chipboard stickers that came with the same, well, that have the same design, but Sztuka don't have it. So I'm not going to use it tonight. But there is paper and there is stickers and things available. I'm not sure if Sztuka has the paper. I couldn't find it. My Polish isn't good enough and my computer wasn't having a good translation day. Okay, I wanted to tell you in Polish. I found very similar from the older collection because it might be that it's currently sold out, so we don't see it. It could be like mold with snowflakes. The one that I always borrow from you and then forget to return it. So it happens at Christmas. You forget to return it. We know friends like you. Yeah, so your mold have a regular permanent residence in my house. It's okay, I know where you live.
Okay, and now stamps. The stamps I know are there because those are definitely checked today. And there is a lot of other sewing themed elements from Yes. variety of Stamperia collections, because that was always one of the main Popular topics. ones. Yes. And they have sort of sewing things in other things as well. Okay, so I'm just going to go back over just to make sure, because it's very hard to see where you have been with the white on the white. I will lift the stencil shortly, but Okej, więc możecie zobaczyć, że zalinkowałam Wam bardzo podobny szablon, bo tego konkretnego akurat nie ma i zakładam, że się wyprzedał, bo to jest z nowej kolekcji Artjournalingu i mamy też stemple, już leci do Was link. I tak jak tutaj pogadywałyśmy sobie po angielsku, jak sobie spojrzycie w ofertę, ponieważ Sztuka ma też bardzo stare produkty stamperii, to zawsze te motywy szyciowe się pojawiały, więc wszelkiego rodzaju taśmy, manekiny są dość... There you go. You can actually see it in the slide. There we go. You can see the stencil work in the gesso, the white on the white. So it is there. Okay. Na płaskiej kartce nie do końca widać, bo to biały wzór na białym papierze, ale pod światło można było zobaczyć, jak ładnie się przetransferował nam wzór z maski. Okay, and I haven't been here, so my water has dried out. Always put your sponges straight into water because they dry hard very quickly. And this you can put into water, or Sztuka have this amazing stencil cleaner spray. This stuff is like magic. I tak, pamiętajcie, żeby koniecznie wymieniać sobie wodę, bo właśnie Bela zauważyła, że od powrotu nie usiadła do biurka i woda niestety wzięła i wyszła, więc jest przypomnienie, myjemy pędzle i jeżeli zdarzy się Wam, że coś zapomnicie, to spray, o którym rozmawiałyśmy poprzednio, do czyszczenia masek, bardzo fajnie się sprawdza właśnie do takich zapomnianych masek, do zapomnianych pędzli. Yes, it's very good for cleaning brushes. Oh my God, you really understand Polish. That freaks me out. You see, I understand some words and then I join the dots. Sometimes I join them correctly and sometimes I don't. Right, so we're going to be working with, because these were Tim Holtz's inks that I did this page with, and I am going to use the aqua color, which is basically liquid acrylic, in leather, iridescent, which means it's got the shimmer in aquamarine, and iridescent again, it's like a gray, they call it iridescent silver. Okay, but it's a gray with a silver iridescent. Okej, więc oryginalna strona była zrobiona tuszami, a my dzisiaj się pobawimy sprayami Aquacolor, które są płynnym akrylem, czyli nie do końca są dokładnie tym, czym jest tusz, ale na potrzeby żurnala bardzo fajnie się sprawdzi. I będziemy używać koloru, który nazywa się Leather, to jest brąz. Już go linkuję. I dwóch irydujących kolorów, nie irytujących, tylko irydujących. So this one always looks very green in its bottle, but actually it's quite turquoise. It's misleading in its packaging, just because the green has stained the plastic. Okay, and that one is turquoise, yeah? It's aquamarine, so it's far more turquoise than it is green.
Okay, so we're going to work light to dark, and I like to have my light colors at the top and the dark color at the bottom because I like the weight of the image to be darker at the bottom. It kind of grounds it. So we're going to start with the aqua color at the top in aquamarine. Okay. And the gesser is not resisting it. How funny. We might have to come back and play on top. Oh, there it is. Resisting it. Okay. Apparently, I just have to invoke my patience button. I'm pretty sure that if you keep the surface wet, you will be able to lift it up from the stenciled areas because that paper will like soak in the water. Water spray. And I'm just adding water to stop what I call high tide marks, where the one color soaks into the paper. So there we go. So now we will have kind of like an ombre going-ish. I robimy takie a la ombre od ciemnego do jasnego, z tym, że nakładamy odwrotnie od najjaśniejszego do najciemniejszego koloru, żeby nam się nie zmieszały za mocno i dodajemy sobie trochę chlapnięć z pędzla. So I'm just trying to get the brown up into the turquoise aqua color, and then I'm going to do the same. I'm going to drip the aqua color down here into these colors. Don't mess. That's not allowed. I przez dodawanie właśnie takimi chlapnięciami, jak widzicie, ten niebieski delikatnie nam wypiera brązowy, dzięki temu te kolory będą miały ładne przejścia i zanikną nam jeszcze bardziej linie od malowania. And cleaning as we go because it is messing nicely. Okay, ściągamy nadmiar brzegów papieru, bo jeżeli nie zdejmiemy, to zrobią się takie bardzo ciemne linie, więc takie kałuże błotka trzeba zdjąć i uważamy na naszą paletkę, żeby nie potrącić, bo się robi wielki bałagan. Okay, let's move the palette before I mess again. Step away from the messy zone. Okay, bring that back. Right. Now we're gonna blow dry. Okej, i teraz suszymy i ten wzór, jeżeli użyjecie produktu, który nie jest akrylowy, będzie jeszcze bardziej widoczny i byłby jeszcze bardziej widoczny, jakby była użyta na przykład pasta, tak żeby był bardziej trójwymiarowy. And the thing is that the aqua color dries permanent, so where I don't want it on the stencil work, I've got to take it away. Oh look, Miss Summer is watching us. How is the cruise? How is the cruise? How is the cruise? Tara's on a cruise off Florida coast. Looks amazing. Hard to believe. I was in Dallas last week, dying of heat. Now I'm back in Berlin, and it's freezing. Somebody turned down the temperature while I was gone. You're melting. You said that it was too warm, so now you can't complain. We adjusted it especially for you. You were complaining about the heat wave. Yeah, I must admit, I'm much happier in colder weather, so I'm not really complaining. It was just a bit of a surprise. Okay, I'm going to turn it over because the moisture has gone right through. I jeszcze Wam w międzyczasie, jak Bela suszy, to Wam powiem, że na profilu Beli możecie sobie zobaczyć zdjęcia z wypadu do Stanów, a w listopadzie pojawimy się w Sztuce z jakimś fajnym planem. Mogę Wam już powiedzieć, że się pojawimy, jeszcze Wam nie mogę powiedzieć, co będzie, ale będzie fajne. I niedługo już będzie wszystko wiadomo, wszystko się wyda.
więc Okay. jeszcze tylko trochę So, cierpliwości. you Yep. can see the iridescence. Can you see it shining? There you go. Yes. Yes, it's beautiful. I pod światło widać, jak ta akwamarynka ślicznie połyskuje i jak widać, gesso odparło ten kolor, który był nałożony na wierzchu i widzimy bardzo ładnie nasz wzór na papierze. Oh, now it's very visible. Now the light is hitting it. Yes. Depends on how the light hits it. So I'm going to put the stencil back because I want to get the same as what I did here, where I put the stencil back over the top to accentuate the red color. And I know that you said while we were chatting backstage that Sztuka have now got the new inks by Stamperia. Yes, they are in store. I'm not sure if I ordered. If I did, then I took only brown because, I always go for brown. Apparently, I managed to miss my brown. So, yes, we will just clean that up before we carry on. So, yes, I don't have those yet. So, I'm just using Tim's colors, but it's the closest color to the maroon that Vicky's got. Tak. Terry, who is also on the same cruise. Oh, hello, Terry. Is your camera in your phone working? I'm asking for a friend. It is. That friend might not be checking Facebook enough. One of the Yes, friends you're speechless. One of the friends might be completely forgetting that they are refusing that second-hand experience for the rest of us. And how dare they? Of course, so we talk only about the hypothetical friends and situation. Yes. So I'm going to just bring my red down here a little bit. I tak, kładziemy sobie maskę z powrotem i nawet trochę bardziej technicznie oporna osoba, jak na przykład ja, spokojnie da radę przypasować szablon z powrotem i teraz używamy tuszu. Już wam rzucam. Bela jeszcze nie ma tych nowych tuszy ze Stamperii, ale są to tusze wodne, czyli dokładnie taki sam produkt i tutaj najpierw był czerwony, a teraz będzie kawowy. Okay, I managed to mess that up completely. So because it's on a waterproof base, I can take it off. Więc tak, tuszowanie nie do końca wyszło, ale ponieważ reszta jest akrylowa i już wyschnięta, więc można spokojnie mokrą chusteczką wrócić i naprawić wpadki. Okay, so we're just going to put a bit of color on that one and hopefully we will actually line it up properly. That's better. So the texture, because I was tapping the gesso with the sponge, it's got quite a nice texture. So when I put the inks over the top of the gesso, it is picking up on that texture. And the fact that you use gesso will also probably provide some grip. Yes. And also what I've done is, because I'm not applying it absolutely perfectly, I've got quite a nice sort of white little drop shadow happening there. So it's starting to show the layers, which is rather nice. Więc tak, ponieważ gesso było nałożone gąbeczką, takim ruchem wgniatającym, więc tworzyła nam się taka bardzo delikatna tekstura, która pomoże tuszom, które są na bazie wody i jak widzicie, bardzo łatwo można je usunąć, więc żeby nie było tak łatwo ich usunąć, po pierwsze pomaga nam już sam fakt, że używamy gesso, które jest podkładem malarskim i zwiększa przyczepność produktów, które nakładamy na wierzch,
a po drugie, ponieważ jest to biała baza, więc ładnie nam podbija kolor. I tutaj jak delikatnie przesuniecie szablon, bo Bela scelowała go całkiem nieźle, ale minimalnie przesunięty, więc jest też taki fajny efekt białego światełka wokół literek. Okay, so now what I'm doing, because the aqua color is permanent, because when acrylic is dry, it's permanent, and I have applied water-based ink over the top, you can see that it has picked up the texture of the gesso really nicely, and I have gone outside of the lines. And what I'm going to do now is I've just got water on my brush, and I'm going to clean away what I don't want. Okay. I ponownie, ponieważ tusz jest tuszem wodnym, szybko reagującym i łatwym do usunięcia, więc mokrym pędzelkiem można bez problemu naprawić wszelkie niedociągnięcia, bo jako podstawę mamy produkt akrylowy, który już po wyschnięciu będzie odporny na ścieranie, chyba że użyjecie papieru ściernego, wtedy nie. Okay, so now I am happier with that. I've got a nice outline going there. Now I want to come back and just I'm going to grab a little bit of the aqua color that I used before, and I'm going to just put in a drop shadow here. Okay, i teraz dodajemy sobie cieniowanie i cieniowanie dodajemy najciemniejszym kolorem mgiełki, która była użyta na samym początku i nakładamy go po prostu pędzelkiem wzdłuż wymaskowanego wzoru. And I'm just using plain water to blend it out so that it doesn't give a hard edge. So you can see where my paint line has finished. So if I just use a clean brush, I can just soften that away. Okej. I czystym pędzelkiem umoczonym w czystej wodzie można bez problemu wszystko wyczyścić, ewentualnie ładnie sobie wyprowadzić brzegi, tak żeby nie było żadnych plam tam, gdzie ich nie chcemy. Tylko ważne, żeby pędzelek był czysty, bo u mnie to zazwyczaj trudno na biurku czystą wodę dopędzić, co może spowodować małą katastrofę. What's a catastrophe? It's not a catastrophe. It is. It is. Actually, it is. It is, you know, like a disaster. So I am happy with that as a base. Now I want to start adding a couple of the stamped items. Auntie Sam is in the house. I nasza baza jest gotowa. Teraz będziemy pracować nad innymi elementami kompozycji. Okay, so we have got, last time I used that up there, which is that stamp, and I used that was ribbon, and these were cut out pieces. So now I need to create some interest. I don't think I want to repeat that necessarily because that's quite a strong focal point, but I think what I will do is I will use the tape measure again. And this time I'm using the offcuts of the piece because I've cut this down to 7 inches by 7 inches so that it fits in the book. Mm-hmm. And I'm going to use the smooth side because the watercolor has a textured side and a smooth side, and I'm using a permanent ink to stamp with.
Dobra, więc tak, wszelkie elementy kompozycyjne będziemy używać ze stempli, można sobie też wymaskować. Fajnie by wyglądało użycie jakichś starych kawałków właśnie centymetra. Jeżeli ktoś ma tekturowe albo papierowe elementy pasujące, to też się świetnie sprawdzi. Tu Bela akurat ma zestaw stempli i zwróćcie uwagę, że na tej drugiej stronie, na samej górze jest bardzo fajnie wykorzystany stempel z tasiemką, która wygląda jakby była przewleczona, a wcale nie jest, bo to tylko stempelek. Okay, and last time I used the top of the sewing reel thing with 2 other sewing reel designs, and this time I will use 3 buttons as my focal point. Okay. Or cluster, because I'm going to build a cluster. Żeby trochę zmienić, to tym razem Bela wykorzysta inne elementy niż na tej stronie po prawej, po lewej, po prawej, niż na tej stronie, która już jest gotowa, ale ponieważ nadal są z tego samego zestawu, więc wszystko będzie ładnie grało pomiędzy prawą i lewą stroną i potrzebujemy tych elementów, żeby sobie zbudować nasze warstwy. Okay, and I've decided that those are maybe a little bit small, so I'm going to uncover some of the stencils that I had over here, which had buttons on, and I'm going to just stencil them and probably use those. Wracamy do maski, bo tutaj rozmiarowo nie wszystko dokładnie zagrało tak, jak było w planie i na masce też są guziki, które będziemy odbijać za pomocą tuszu. And I'm using permanent ink so that I can use watercolors on top of it and it won't smudge. Okej, i żeby można było potem sobie nizieć różnymi produktami i żeby reagowało nam tak, jak reaguje farba, trzeba użyć permanentnego tuszu. I ja już Wam linkuję, bo nawet dzisiaj znalazłam wszystkie tusze. O, dobra, są. Więc tutaj tuszem, który się właśnie bardzo fajnie sprawdzi, będzie Stazon. And I'm just using some of the water-based ink again, and I want this side darker than the rest of it on purpose. And I'm going to make the buttons red. I pamiętajcie, że Stazon jest dedykowany głównie do śliskich powierzchni, więc na papierze trzeba uważać, ale jest alternatywa też z Cukineko i jest to permanentny tusz, który Wam już tutaj Just because I can, I'm going to use some clear embossing powder to make my buttons shiny. I na powierzchni świeżo nałożonego produktu można rozsypać puder do embossingu. To jeszcze bardziej, tak jak na pierwszym spotkaniu, jeszcze bardziej nam wydobędzie wzór, ładnie go podkreśli i będzie się tak ładnie błyszczał. And for that we have to heat it. And so at the moment you can see it's quite dull, and then when it dries or when it's melted, it will go shiny. Okej, na samym początku wygląda, jakby było takie niewyraźne i zadymione, ale w trakcie jak podgrzewamy puder do embossingu, on się robi taki bardzo błyszczący, przezroczysty i wtedy widać wszystkie szczegóły. I'm trying to do it so that you can see, but then I can't see. Oh, well, we can't have everything. Well, I'd rather you see than me because I know what it's going to do. It's good for you to see something as well because, heat gun. I don't burn myself or the paper. Yeah, exactly. Heat gun, fingers, paper.
a lot of things that could be set on fire. Okay, so now those are shiny, shiny, shiny. I teraz mamy takie bardzo fajne wykończenie na tych guziczkach. Właśnie są dopasowane kolorystycznie, bo to ten sam kolor, którym dodawaliśmy napisy i są ładnie wyraźne, błyszczące. Ja bardzo lubię embossing i cokolwiek nałożymy na wierzch, to embossing nam ładnie zabezpieczy tą warstwę, która jest pod spodem. And now I'm just cutting them out. I need to find a punch because now I've decided I'm also going to put some thread through them. Because why not? Okay, I see that you keep changing the plan as we go. Yep. Welcome to how my brain works. The what if. But I forgot what I was supposed to say. That now that I'm cutting them out, I've decided I'm going to make holes in them. I've got to go find my punch and I'm going to put thread through. Yes. Teraz jak Bela zaczęła je wycinać, to właśnie stwierdziła, że fajnie będzie je dołożyć z wystającą niteczką, więc będziemy elementy dokładać z właśnie takim fajnym trójwymiarowym elementem. So I just need to go across to the cat house in the corner and get my punch and my might as well just cut this out while I'm here though before I lose it in the Bermuda Triangle that be my desk. Zanim sobie przyjemy, Bela wszystko powycina i odłoży sobie na bok, żeby nic nam nie zaginęło, bo wiadomo, że nic tak szybko nie ginie jak rzeczy na biurku kraftera. Okay, so we have that, and then I'm going to cut because my craft mat is not on my desk. I would normally use my craft knife to get in there, but you can follow this line if you're not good with craft knives and just cut this out because you won't actually see when you glue it down that it's been cut. Normalnie Bela by złapała za nożyk, ale posprzątała sobie gdzieś matę do cięcia, więc wycięła nożyczkami. Nożykiem można bardziej precyzyjnie wyciąć, ale to też jest, że tak powiem, dla chętnych i bardziej zaawansowanych, bo mi się zazwyczaj nie chce wyciągać nożyka i wolę dociąć nożyczkami osobiście. Why is there no thread behind the thread? I have oodles of thread. Okay, well we will punch the holes so long and then wonder where the thread is. Okay, I need the smaller hole for that one. So we will go punch. And punch. Are you vaping nicely? No, I'm clicking on my keyboard. Is that what I can hear? Hello, crafty mom. Yes, my vape stayed in the other room. I forgot to bring it, so I'm sitting without my occasional fag. But it's fine, I will be healthier. For these 10 minutes anyway. Yes. So we'll just see through that tiny hole, but now we have holes there. And then this one's maybe even not small enough.
Okej, i guziczkowe dziurki Bela wycina puncherami i ja jestem pewna, że takie, że widziałam gdzieś takie punchery i teraz właśnie podjęłam odważną akcję znalezienia ich znalazłam w sztuce. Haha. Okay, come on. Behave. Więc tak, tutaj mamy trzy różne rozmiary takich szczypczyków piskarsowych z kółeczkiem w różnych rozmiarach. Oh, I totally missed that one. But Katarina. Okej, więc hey, Katarina from America, Florida. leciał do Was link do tego dziurkacza i zaraz zobaczymy, czy od biedy można użyć takiego dziurkacza biurowego, z tym, że one mają standardowo trochę większy ten otworek. Okay, so now I want to build just a little bit of a cluster down here, something like that, and to go with the ones that I've got over there. And I am still looking for my of course, I've had thread on my that because you went to the abyss. I went into the abyss of my drawer looking for thread. So what I'm going to do is I'm going to use, oh, where's my string? I will use string just because I can color the string. Okej, plan był na nitkę, ale jednak przerzucamy się na sznurek, bo jest bardziej pod ręką. Karen says that she loves that ribbon that comes with that stamp set, and she was going to order that the least time, and now she wants it even more. It's one that I use quite often, actually. Yes, and I really and very delicate mesh. Yes, That and also the one that I like on here is this little one that says handmade 100%. That's a really cool stamp. Okay, so now I have made my thread the right color. I'm going to just chop off a piece, and I think we have to go through that way. Okej, w trakcie jak Bela tam docina i wiąże supełki, to jeszcze Wam powiem, że właśnie miałyśmy rozmowę na temat stempli, bo ten border ze wstążką jest jednym z ulubionych stempli Beli i jest jeszcze jeden, który zaraz Wam podlinkuję. To był starszy stempel ze stamperii, z tego co kojarzę, to on był jeszcze akrylowy, ale może być tak, że go nie ma już w ofercie albo chwilową na stronie. To było tło z taką delikatną siateczką. Jestem pewna, że Bela ma go ze sztuki, bo widziałam Mom to the rescue. Thank you. It's a good thing to have your mom watching your lives, because then she can rescue you, because she's found me thread. So now at least half of the credit for the work have to go to Mum. Sorry. And I probably shouldn't have done a double knot. That's going to be too high in my book. So I'm going to undo, and I'll just put some glue on. Just, what did you do? You watched Belinda struggle with a piece of thread for how long?
That's not bad. That's not bad. I don't mind at all. Okay, and I'm going to use the matte glue. I know that Paint Art has the matte glue, and I'm just going to put a blob of glue on there, and it will dry here. Dobra. Okej, więc tak, tutaj do podklejenia tych elementów Bela używa kleju matowego ze Stamperii. Mamy dokładnie taki sam produkt też z Paint Artu. Ja tutaj teraz na szybko poszukuję. Kurczę, Dawid jest dużo szybszy z linkami niż ja, musicie mi wybaczyć, ale ja po prostu jak kaleka w sklepie internetowym się poruszam. Okej. Jest. So I quite like taking like the stencil knobbed. Oh man, I didn't think that one through. Okay, so we'll have to do this one through there. So I have a top. So just because it's a stencil doesn't mean that you can't make it into a 3-dimensional object. So like I'm doing now. I dzisiejsze spotkanie bardzo fajnie właśnie pokazuje, że to, że coś jest na przykład właśnie tylko maską, nie oznacza, że musi być koniecznie takie płaskie i dwuwymiarowe, bo można sobie bardzo łatwo i szybciutko właśnie za pomocą tylko kilku przytasiów przerobić na taki bardzo 3D. I tutaj linkuję Wam wersję pentartową. Ten klej na pewno zakliknęłam, bo bardzo mnie zainteresowało to, że właśnie jest dobrze trzymający, ale jest z matowym wykończeniem, więc nawet jak gdzieś tam minimalnie się nam pojawi pod kompozycją, to nie będzie się tak świecić i razić. Okay, so I'm just putting a little bit of water on my finger on the end of this one just to stop it fraying while I poke it through these teeny tiny little holes. I oryginalny plan w ogóle zakładał wiązanie słupów, ale zanim zdążyłam wypowiedzieć się w tym temacie, to już Bela przerzuciła się z wiązania supełków na podklejanie właśnie klejem, żeby nie było zbyt przestrzennie i żeby nie odstawała nam strona w journalu. Okay. And we try again. There we go. And my husband heard me talking about the pipe and he brought it, so I will be not healthy anymore. Now I'm scared. What he's up to, what kind of troubles he is up to that he's bringing you your babe. Yeah. What have you done, and why are you being so nice? Okay, so I've made the piece of string ridiculously long because it's much easier to deal with, and this one I can tie twice. Okej, więc sznurek jest ewidentnie za długi, ale to dlatego, że łatwiej, zwłaszcza na potrzeby live'a, właśnie pomanewrować dłuższym i zawsze można obciąć nadmiar. Plus, jeżeli na przykład nie robicie journala, tylko kartkę, to sznurek można fajnie obwiązać dookoła i zostawić taki bardziej trójwymiarowy element. Okay, so we can throw the rubbish away because we now know that we're not throwing anything that we need away. And I am quite happy with that construction as I have it now. So now I need to just see, when I put the two pages next to each other, what does it still need? So this one had some stamping on the outside, so I have got
this zigzag stamp from this particular page, so I will still do that. And I'm kind of feeling like that's a little bit too blue still. So I'm going to come back with a little bit of the brown ink, especially around the edges. Sort of in places a little bit more there. And then I'm also going to do, so here I have darkened the edge with some black ink. And I will do the same with this one because it helps to frame it. Even though I said I want to do the dark at the bottom there, which helps to anchor the page. And the same goes for doing a canvas or any other project. I always like to have my darker colors at the bottom. And then I like to have a dark-ish color around the edge because it just helps to hold it all together. Okej, dobra, więc tak, najciemniejszy kolor mamy na samym dole, bo to zawsze pomaga w osadzeniu kompozycji i Bela wycieniowała wszystkie brzegi i to samo robi w przypadku wszelkich innych prac, ponieważ pomaga to fajnie zamknąć całość. Jeszcze Wam podlinkuję tutaj event, bo w tym tygodniu w Sztuce będzie Akademia Stamperii z Moniką Parutą. Są 4 rewelacyjne projekty do wyboru. Wrzuciłam Wam link, można sobie kliknąć i znaleźć tam absolutnie wszystkie szczegóły dotyczące transmisji, nie transmisji, warsztatów, przepraszam. Jednym okiem szukam linku, drugim okiem sprawdzam, co jest na Facebooku, a przydałoby mi się jeszcze trzecie, żeby śledzić ekran. Yes. Okay, so somebody was asking about the stamp set? Yep, and we have good afternoon, very nice project, which stamps, it is with sewing. It is Stamperia. If you scroll the top, yes. It is Here you have WTKCC 120. And above in the chart, I put all the links, but now I'm not sure if they are available, so I will just copy it. Sorry, I'm just holding it down so that it glues, and I use the extra forte glue in the small jar. Extra forte glue also comes in the big bottle, but I like this one's nozzle. Okej, więc trzymanie, żeby się przykleiło, to też bardzo ważna technika. I Bela użyła kleju Extra Forte ze Stamperii. Też go bardzo lubię. Używam go zamiennie z Express Glue z Pentartu. Są bardzo podobne, różnią się tylko minimalnie gęstością. Okay, and I'm going to glue from the back to the front. So I'm going to build my cluster in the corner over here. And so I'm starting with the button that's at the back, and then I'm going to put my tape measure down, and I'm overlapping the dress form a little bit. I haven't put glue right to the edge because I still need to put this little button down. Okej, więc zaczynamy sobie budować naszą kompozycję. Bela lubi budować swoją od dołu w górę i doklejamy nasze guziczki i taśmę, wszystko w taką zwartą, małą kompozycję w jednym rogu. Ładnie wygląda na pojedynczej stronie i fajnie współgra z tą stroną, która jest po sąsiedzku. Okay, so now I'm happy with that, and I feel like it just needs a little bit more detailing, and I have a set of watercolor pencil crayons that I like to use in a dark brown and brown
just to add the shadows. So a bit like I did with the aqua color over there, but because the aqua color is already so dark on this side, I'm going to just add a little bit there in places. Okej. Więc tak, dodajemy sobie cieniowania i tu Bela złapała za akwarelowe kredki. I wydaje mi się, że coś podobnego też widziałam, bo dziś w końcu doklikiwałam zamówienie, więc kontrolnie przejrzałam absolutnie wszystko, co jest w sklepie. And I like to put the shadows, it's just a personal preference. You'll notice when I put the shadow on here, I put it on the left-hand side. I like to have my highlights coming from the right and my shadows on the left. I jeśli chodzi o kredki akwarelowe, to miałam rację, że faktycznie są w sklepie. Są kredki do wyboru Mondeluz z Kohinoora i zaczynają się ceny od 7 zł do 50, do 70 za cały zestaw. Już wam wrzucam. Tutaj akurat wystarczy tylko podstawowy zestaw, ponieważ tutaj można sobie wodą ładnie rozpracować kolor w razie potrzeby. I można łatwo dodać właśnie cienie i wyciągnąć sobie kompozycję. And when you add the water to the watercolor, it gets even stronger. And you can just feather it out until you're happy, or if it goes too dark, you can take it away, because again, remember, we've got the aqua color base, which is waterproof. And then I think I'm done with that. Okej, i tutaj bardzo dużo korzystamy z tego, że ta nasza pierwsza warstwa to są produkty akrylowe, bo zobaczcie, że się w ogóle nie ruszyły, od kiedy zostały wysuszone, mimo że tam było majdrowanie pędzelkiem wokół nich i całkiem sporo się działo, było nakładane i wycierane i w ogóle i w szczególe, a wszystko się ładnie utrzymało. Te spreje szybciutko wyschły, zostawiły nam ładny kolor i widać, że te zwłaszcza chlapnięcia, które Bela dołożyła, są teraz bardzo widoczne w tym świetle, że właśnie nie ruszyło. I don't have a block long enough for the skinny one, so I'm using my ruler. I jeżeli nie macie odpowiednio długiego bloczka, zawsze można wykorzystać linijkę. In South Africa, we say a boer maak 'n plan. A farmer makes a plan. We have a lot of sayings that involve being very resourceful. Innovative. Yes. Okay, so I've gone with that one there. And I don't want it to be the same all the way around, so I'm going to put, because this one is not even all the way around, so I'm just going to put a piece of paper so that when I put it down, it doesn't go all the way to the edge. I mean, I could not ink all the way to the edge, but because I'd inked it all the way there, it is definitely going to have ink. So I'm just going to Jak stamp. mamy właśnie taką sytuację, że chcemy nastemplować gdzieś, gdzie już było wystemplowane, to kawałkiem papieru można sobie wymaskować, tak żeby to stemplowanie nam się ładnie zeszło. And then at the bottom, I'm just going to stamp, not quite, I'm going to stamp off the edge and not to the end, and just see if I can actually see where I'm stamping. Yes. I na dole to stemplowanie będzie tak troszeczkę wychodziło poza stronę,
żeby trochę złamać ten wzór, który nam się robi, a jednocześnie no, żeby coś tam się działo. I myślę, że to jest nasz skończony rezultat. And that's done, yes? That's done. We are finished. Okay, that is really cool page, and you really utilize that aqua color base to the max. Yes, because on this side I have got a water reactive base, so there's a whole lot of techniques you can't do on there. But when you have the water, I think a lot of people struggle to know why to use these and when to use these. So when you've got them as a base and they are dry, they are just so amazing to work on top of, because you can use so many different water-based techniques on top of them and they don't move. So it's good that some stuff went not like planned, because thanks to that we got a really nice demonstration of possibilities with acrylic sprays. I tak jak Wam wcześniej mówiłam, właśnie tutaj bardzo dużo była wykorzystana ta właściwość spray, zarówno spray z pentartu, jak i spray ze stamperii są sprayami akrylowymi, więc po tym jak je nasprayujemy i wysuszymy, to już zostaje nam ta warstwa permanentnie. Natomiast jeżeli się bawicie tuszami albo akwarelkami, to zwróćcie uwagę na to, że nie wszystkie techniki będziecie mogli w ten sposób wykonać, bo po prostu będzie nam się wszystko tutaj ruszać i reagować. Okay, did I convince you to make the color theory on some stage with us? Yes, we can do color theory next week if you want. Not next week, in 2 weeks' time, because we do every second week. We can, because we will be going on for quite a couple of weeks to make entire rainbow, and that will beautifully, like interlock in. Perfect. Everything. So I want to take the masking tape off so people who've come in late can see the stencil that I used. Okej, i zanim się jeszcze pożegnamy, to tak, udało mi się przekonać Belindę i na kolejnym spotkaniu za 2 tygodnie omówimy sobie w ramach właśnie sztuki artjournalowania teorię koloru, taką podstawową, czyli co z czym mieszać, a co z czym czego nie mieszać. I to też fajnie uzupełni segment, który aktualnie robimy z tekstem. W ten weekend w sztuce odbywają się warsztaty Moniki Paroty i zajrzyjcie koniecznie do działu z nowościami, bo jest całkiem sporo świątecznych rzeczy i bardzo fajne papiery można upolować. Ja upolowałam sobie fajny papier z muchą. Okay. So that's us done for this week. Thanks for everybody popping in. I see Shamil is in the house as well. Thank you for hopping in so short after your travels, and like always, it was very educative, and we appreciate you heavily. And I will say it in Polish. Kochani, wszystkie spotkania ze sztuki artjournalowania macie na playliście w linku i wszystkie są na Facebooku Sztuki Zdobienia. Zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Zapraszamy na zakupy i widzimy się za tydzień. Pa, pa! Pa, pa!